To jest film o ludziach, oraz o ich maszynach. Naszą przygodę zaczynamy w Rosyjskiej Republice Karaczajo-Czerkezji, w miejscowości Czerkezk. Będziemy jechali tu. Nie no, to odpowiedzialność na ogonie jest wyjątkowa. Przewodnikiem Supariady był już po raz kolejny Miłosz Kaleciński, weteran przygód 4x4. Celem naszej wyprawy było zjeżdżenie Kaukazu Północnego. Tak więc bez ociągania się ruszyliśmy w górę. Przeciwnik, uwaga. Przeciwnikiem był ktoś, kto nadjeżdża z naprzeciwka, a napastnikiem ten, który podjeżdża od tyłu. Napastnik! Wieczorem pierwszego dnia wjechaliśmy w gęstą mgłę i w totalnym mleku rozbiliśmy obóz. Nikt jeszcze wtedy nie wiedział, że ta mgła ma towarzyszyć nam przez znaczną część wyprawy. Z widocznością kilkudziesięciu metrów ruszyliśmy w pierwszy odcinek naszej trasy. Na rękach tak! To jest twój mąż? Czasem wjeżdżaliśmy pod linią chmur, pokonując mocno offroadowe fragmenty, a później znów wspinaliśmy się w górę, aby ponownie skończyć we mgle. On nas chce zatrzymać. Śnieg pada. W górnych partiach gór zaczął padać śnieg. A u nas słońce świeci. A u nas tylko kasza manna. To mogło pokrzyżować nam plany przejechania najwyższej przełęczy wyjazdu. Na szczęście droga okazała się przejezdna i udało nam się osiągnąć 2900 metrów i potem jechać w dół. Następnego dnia wyszło słońce i zrobiło się sielsko. Była to też fantastyczna nowina, gdyż tego dnia mieliśmy zaplanowane paraloty. Widziałam orła cień, widziałam orła gniazdo. Ale słuchajcie, wiecie, że ja miałam orła cały czas przy sobie? Słońce miało nam też towarzyszyć przez cały dzień w Osetii, który spędziliśmy na zwiedzaniu jednej z przepięknych dolin i towarzyszyła nam rosyjska telewizja. My name is Viktor Drugalski. I'm managing director of Subaru Poland. To się wytnie! To był jeden z najczarniejszych
najważniejszych dni Osetii, Rosji i całego świata. Oddziały rosyjskie odbiły z rąk czeczeńskich terrorystów okupowaną od 3 dni szkołę w Biesłanie. Kolejny na szlaku był Biesłan, miejsce głośnego ataku terrorystycznego na szkołę. Tu jest wygląd. Okrwawiona głowa. A dalej zawitaliśmy w stolicy Czeczenii, mieście Grozny, Nasz hotel to jest ten ze szklaną kopułą. które jeszcze niedawno wyglądało tak, a teraz wygląda tak. Co my z wami widzimy, w ogóle oglądamy, to wszystko jest Grozny. To jest Grozny i w następnym roku Grozny będzie 200 lat. Po kilku dniach w miastach nadeszła pora, by wrócić na szlak. Nasza stara przyjaciółka Mgła już na nas czekała. Jednak tym razem szykowała do nas coś spektakularnego. Zaczął padać śnieg. Robiło się coraz bielej i bielej, aż w końcu było już zupełnie biało. Będziemy musieli zawrócić. Droga jest już teraz ciężko przejezdna. Jesteśmy dopiero na 1400 metrów. Mamy chyba 2300 przejechać, więc... Postanowiliśmy zjechać w dół i zmienić trochę nasze plany. Zamiast jechać przez góry w kierunku Morza Kaspijskiego, pojechaliśmy tam dołem, licząc na to, że słoneczna prognoza pogody się sprawdzi i wjedziemy w góry od drugiej strony. Przemek widział, gdzie pojechałem, czyli za śmietnikami w prawo i w pewnym momencie, jak się już nie da, to taka główna droga w lewo. I cały czas prosto. A ja zaraz do was wrócę, gdybyście się mieli zgubić. Jest! Morze Kaspijskie. Cel naszej podróży. Prognoza pogody się sprawdziła. Ziemniaczki zakupione, całe 7 kg, pół dyrekcji w bagażniku. Słońce towarzyszyło nam już do końca wyjazdu, Ekstra, kilogramy na auto. a wszystkim od razu poprawiły się humory. Niezłe. Przejeżdżaliśmy przez dagestańskie wioski, podziwialiśmy fantastyczne widoki. Północny Kaukaz zaprezentował nam się w pełnej krasie. Biwaki rozbijaliśmy w niesamowitych okolicznościach przyrody. I tak oto spędziliśmy ostatnie dni wyjazdu. Było łatwo i przyjemnie. Wydawać by się mogło, że idealnie. Jednak wszyscy dobrze wiedzieliśmy, że wspomnienia prawdziwej przygody biorą się z sytuacji cięższych i nieobliczalnych. A takich na tym wyjeździe mieliśmy równie wiele. Już w następnym roku czekają kolejne subariady.